Nowa mechanika ciągłego zamrażania i rozbijania wrogów, zamiast damage'owego cooldownu czar o mocy ulta, samo polepszające się spele, a na koniec powrót naszego wodnego ziomusia, jeśli tego zapragniemy. Tylko kilka elementów tego, co nowy rework Frost Mage'a będzie miał nam do zaoferowania w Midnight, o którym dzisiaj sobie porozmawiamy w ramach kolejnego odcinka kandydata na maina w nowym dodatku do World of Warcraft. To może by Was zachęcić do spróbowania klasy, specjalizacji, a może nawet i gry. Jeśli interesuje Was, jak inne klasy czy specjalizacje będą wyglądać w Midnight, to znajdziecie już parę innych materiałów na moim kanale, a powstawać będą kolejne, więc zostawcie subka, żeby ich nie przegapić. W tym miejscu też dziękuję wszystkim wspierającym i podbijającym kanał Cebulki, bo dzięki temu mam więcej energii do tworzenia kolejnych takich materiałów. Frost Mage to Range Intellect Cloth Caster, który w Midnight dostał największy rework tego speka od lat. I choć na pierwszy rzut oka zdawać się będzie, że spek jest nowy od A do Z, to w praktyce będzie to ewolucja, a nie rewolucja, której gracze powinni się szybko odnaleźć. Nowa rotacja będzie się skupiała wokół maksymalnie 6 przycisków, wiedząc, że 2 z nich będą silnymi spelami o krótkim cooldownie, ponieważ spek sam w sobie nie posiada już tzw. standardowej damage'owej odpałki. Pożegnajcie się zatem z Icy Veinsami. Od teraz wszystkie nasze spele będą w jakiś sposób działać wokół nowej mechaniki i zasobu zwanego freezingiem. Freezing to nowy debuff nakładany na wrogów przez nasze czary, którego będziemy wpierw stakować konkretnymi spelami do maksymalnie 20 razy, czasem po kilka sztuk naraz, a potem wysadzać je kolejnymi, innymi spelami. Spele, które głównie nakładają staki freezingu to Frostball, czyli podstawowy kastowany filler, Flurry, nasz mikro-instant cooldown nakładający parę debuffów naraz, Glacial Spike, który zależnie od wybranych talentów będzie te staki nakładał lub zjadał, oraz nowy główny minutowy pseudo cooldown Ray of Frost, którego channelujemy przez około 2 sekundy i w tym czasie, zależnie od talentów, może nałożyć nawet do 14 staków. Następnie te staki freezingu będziemy wysadzać mechaniką Shattering, która zada obrażenia przy wybuchu zarówno w target, jak i wrogom w pobliżu. I będziemy tego dokonywać głównie poprzez spele takie jak Ice Lance, czyli instant zjadający od 4 do 10 staków freezingu, w zależności od wybranych buildów. Glacial Spike w przypadku, gdy wybierzemy talent Glacial Shatter. Oraz Comet Storm, czyli potężny mikro cooldown, który będzie dostępny po rzuceniu naszego Ray of Frost, ale więcej o midnightowych nowinkach sobie zaraz opowiemy. Skoro nie posiadamy realnie żadnej typowej depsowej odpałki, a zamiast tego będziemy zarządzać mikro cooldownami, to w połączeniu z rotacją opartą na systemie priorytetów zobaczymy, że nasz DPS będzie dość wyrównany i stabilny, zależny głównie od momentu, w którym zdecydujemy się wysadzać staki lub używać mikro cooldownów. To pozwoli nam się dość sprawnie dopasowywać do wszelkich wymaganych profili walk w grze i zdecydowanie poprawia dawny słaby punkt Frosta, czyli średni burst damage, gdy sytuacja tego wymagała. No dobra, to poza tym wstępem, to czego możemy się spodziewać po Frost Mage'u w Midnight? Zacznijmy od podstaw. Jak już wcześniej wspomniałam, Icy Veins jako główny DPS cooldown zostało skasowane. Lecz to nie wszystko, ponieważ do tej straty odpałki dochodzi również skasowanie Shifting Power oraz możliwości kastowania w biegu dzięki Ice Flows. Posiadamy nowe mastery dostosowane do nowego gameplayu, które będzie porówno zwiększać obrażenia naszych zamrażających i rozbijających czarów. Cała struktura drzewka talentów została zmieniona, zatem spele takie jak Glacial Spike czy Ray of Frost są teraz podstawową częścią rotacji, a nie jak kiedyś finalnymi i potencjalnie wykluczającymi się opcjami. Kontynuując temat tych dwóch speli, Glacial Spike dalej wymaga 5 Icy Clay, by móc go rzucić, ale tak jak kiedyś generowaliśmy je rzucając spele, tak teraz pojawiają się pasywnie co 5 sekund, choć talenty mogą delikatnie to zmienić. Gdy Glacial Spike będzie dostępny do rzucenia, nasz przycisk Frostbolta automatycznie zamieni się w ikonkę Glacial Spike'a. Zatem w ten oto miły i przyjemny sposób mamy o jeden mniej przycisk do zbindowania w rotacji, zaś sam Glacial Spike posiadać będzie możliwość albo zwiększenia ilości generowanych staków freezingu, lub zamiast tego zmienić go w mocnego rozbijacza dzięki Glacial Shatter. Tą samą filozofię designu będziemy mogli znaleźć w naszym mroźnym beamie Ray of Frost, ponieważ talent Comet Storm pozwoli nam rzucić lodowe komety na naszych wrogów po zakończonym kaście Ray of Frost. Tu również przycisk nam się automatycznie zmieni w drugi, gdy będzie dostępny, zatem mamy dostępne świetne combo Beama, który nałoży mnóstwo staków freezingu, po czym Comet Storm zshatteruje zdecydowaną większość z nich, dając nam w ten sposób dostęp do utworzenia silnego okna burstowego na zawołanie, gdybyśmy chcieli. Szczególnie gdy połączymy tą synergię z nowym Apex talentem. Ten zaś będzie wisienką na torcie wszystkich wcześniej wspomnianych umiejętności, poda nam szansę pasywnie przywoływać mroźne ręce, co będą gonić i frizować wrogów za każdym razem, gdy będziemy zamrażać wrogów. Każda taka przywołana rączka da nam dodatkowo stakujący się spell damage buff, a co ważniejsze, silnie wzmocni naszego Ray of Frosta, zwiększając mu obrażenia o 25%, dodając dodatkowy czar do użycia i na koniec, w trakcie channelowania Beama, rzucimy gwarantowane 4 Hand of Frosty. Prawie niezmieniona pozostała mechanika Fingers of Frost, która kiedyś traktowała Ice Lance jakby uderzała w zamrożony cel. Teraz fingerki pozwolą nam zadać obrażenia, jakby to Ice Lance wysadził 4 staki Shattera, ale bez zjedzenia ich. Frozen Orb to 1-minutowy cooldown.
Choć nadal jest przez nas wystrzeliwany, po krótkiej chwili sam zaczyna naprowadzać się na nasz cel, co znacząco ułatwia grę. Szczególnie w sytuacjach, gdy tank nie jest fanem stania w miejscu. Łączny czas działania orba to 15 sekund. Ten długi uptime ma duże znaczenie, ponieważ dzięki talentom takim jak Freezing Rain, Everlasting Frost czy Permafrost Lances możemy planować zarówno nasz damage, jak i rotację podczas trwania orba. Poza instant castowanym Blizzardem, który swoją drogą w końcu dostał technologię targetowania celu, a nie obowiązkowego obszaru, kluczowy jest tu zwiększony damage shatteringu w trakcie jego działania. W praktyce oznacza to, że zazwyczaj będziemy chcieli najpierw lekko podmrozić przeciwników przed castem orba, aby móc jak najefektywniej wysadzić ich staki w czasie jego trwania. Water Elemental powraca jako permanentny kompan, ale nie martwcie się, ma on również dostępną opcję dla hydrofobów w postaci pasywnego spell damage buffa, zatem posiadanie jego pozostaje opcjonalnym wyborem w drzewku talentów. Cone of Frost pozwoli nam zmienić nasz Cone of Cold lub Ice Nowe w przycisk depsowy do rotacji, poprzez nałożenie staków freezingu, ale zakładam, że to będzie talent realnie bardziej przydatny w świecie PvP niż w PvE. Jeśli chodzi o hero talenty, Frostfire dostał efekt swojej setówki z trzeciego sezonu The War Within wbudowany w drzewko talentów, czyli rzucane pyroblasty z każdym Glacial Spike'iem, które dodatkowo podpalą wrogów ogniową dotą Ignite. Co natomiast jest fajniejsze, to że chociaż jego główny power, czyli rzucany ogniowy meteor z każdym castem Comet Stormu się tak naprawdę nie zmienił, to teraz dzięki nowemu Apex talentowi będziemy mogli mieć 2 Charge Ray of Frost, czyli teoretycznie zarówno 2 razy więcej Comet Stormów, jak i rzucanych meteorów. Dodatkowo obrażenia od ogniowych meteorów również rozbijają staki freezingu, zatem będziemy mogli takim jednym castem zbić praktycznie pełen cap 20 staków. Jeśli chodzi o Spellslingera, to chociaż jego generalny koncept pozostaje taki sam, czyli granie wokół Frozen Orba, to wprowadzone zmiany powodują bardzo przyjemne rozwiązania buildów i odejmą nam one trochę niechcianego RNG. Dzięki zmianom takim jak Spellfrost Teachings połączone z Polished Focus oraz Force of Will, celem drzewka Spellslinger będzie generowanie i zbijanie jak największej ilości freezingów z naszych wrogów poprzez rzucanie Ice Lance'y. Taki zestaw spowoduje, że cooldown Frozen Orba będzie mocno skracany w kontrolowany przez nas sposób, ale więcej opowiemy sobie o tym w rozdziale o hero talentach. Będąc Frost Mage'em, nie powinno was to dziwić, że większość umiejętności ma wbudowane pasywne spowolnienie wrogów, czyli bardzo mile widziany aspekt w PvP, lecz również okazjonalnie wartościowy zarówno w dungach, jak i w raidach. I chociaż przycisków do zadawania obrażeń nie ma już tak dużo jak kiedyś, w tematach utility posiadamy jeziorko możliwości zamiast morza, bo zostało trochę zredukowane w ramach midnightowego pruningu. Mag do grup wnosi takie fajne rzeczy jak Arcane Intellect, czyli 3% buff do inteligencji, przez co lubimy się z innymi casterami i healami. Time Warp, czyli magowa wersja oryginalnego Bloodlusta, który daje całej grupie 30% haste'a na 40 sekund. Mass Invisibility, pozwalający całemu party stać się niewidzialnymi, co może pozwolić ominąć pewną paczkę przeciwników w dungach, gdybyśmy tego chcieli. Remove Curse, czyli usuwanie klątw sojuszniku. Spellsteal, który pozwala ukraść magiczny buff z przeciwnika, co sytuacyjnie potrafi być potężne, szczególnie w PvP. A w tematach CC, Rooty, czyli zatrzymanie w miejscu wrogów w postaci Frost Nowy, Ice Nowy lub za pomocą naszego wodnego kompana i rzucaną przez niego dodatkową Range Frost Nowe. Range Interrupt Counter Spell, który w Midnight będzie miał nie dość, że tylko 20 sekund cooldownu, to długość trwania trafionego interrupta będzie wynosić aż 8 sekund w PvE. Polymorph, czyli zamiany żywego i humanoidalnego wroga w owce, przez to staje się niegroźny na tak długo, jak nie dostaje obrażeń. Możliwość wyboru pomiędzy Ring of Frost a Mass Polymorph. Dodatkowo w ramach obszarowych przerywajek posiadamy już tylko wybór pomiędzy zasięgowym podbiciem wrogów za pomocą Supernowy lub blisko zasięgowy Disorient Dragon's Breath, ponieważ Blast Wave został skasowany. W tematach innych smaków mamy Alter Time, czyli sytuacyjnie potężna umiejka, która pozwoli nam cofnąć się w czasie po ponownym naciśnięciu spela w ciągu 10 sekund. Zwykle bardzo przydatna, aby wykonać jakąś mechanikę, w której to musimy gdzieś daleko odbiec, a potem szybko wrócić w zasięg bossa. A na koniec klasyka magowa, czyli przywołanie jedzenia i picia dla grupy, wraz z możliwością tworzenia portali do wszelkich stolic świata Azeroth. Aczkolwiek te umiejętności zdecydowanie bardziej były przydatne w klasikowych środowiskach, gdzie dostęp do obu tych rzeczy za darmo i pod ręką był zdecydowanie bardziej doceniany. Na koniec rozdziału zostawiłam tak zwane przeżywajki, ponieważ tu również nie zabraknie zmian. Dalej posiadamy 2 charge mikroteleportu bez przerywania naszego aktualnego castu za pomocą Shimmer, aczkolwiek straciliśmy takie rzeczy jak redukcję obrażeń podczas aktywnego Mirror Image na barierę grupową. Aczkolwiek zyskaliśmy takie rzeczy jak nowy talent Temporal Realignment, który zużyje Alter Time i cofnie nas w czasie tak, że przywróci nas do połowy HP w przypadku gdybyśmy mieli spaść poniżej 25%. Zamiast resetowania sobie cooldownów niektórych Frost spelli za pomocą Cold Snap, możemy teraz skorzystać z talentu Glacial Bulwark, który da nam dodatkowy charge zarówno Ice Blocka, jak i Ice Bariery. Oprócz tego bariera posiadać teraz może dodatkowo 10% redukcji od obrażeń fizycznych, póki jest aktywna, jak i o połowę szybsze przywrócenie Global Cooldownu, gdy jej użyjemy. Ice Block to nasza niewrażliwość, po której użyciu zamrozimy się na maksymalnie 10 sekund, nie mogąc nic zrobić w trakcie jej trwania. Warto jednak wiedzieć, że alternatywa w postaci Ice Cold dalej istnieje i możemy również z niej skorzystać zamiast standardowego bloka.
W endgame'ie będziemy musieli wybrać jeden z dwóch dostępnych hero talentów, które zwykle będą nas zachęcały do pewnych wyborów konkretnych talentów, aby łączyć synergię i tworzyć sensowne buildy. W tym wypadku mamy do wyboru opcję Frostfire oraz Spellslinger. Frostfire to drzewko, które jak sama nazwa sugeruje, łączyć będzie ogień i lód, aczkolwiek większość efektów i zmian, jakie dostaniemy, będą pasywne. Tutaj będziemy mieć takie pyszne smaczki jak Frostbolt zamieniony w Frostfire Bolt. Glacial Spike'i będą dodatkowo pasywnie kastować ogniowe Pyroblasty. Będziemy mieć szansę na otrzymywanie instant castów Frostfire Bolt oraz gwarantowany instant po każdym Glacial Spike'u. Tam nasz Glacial Spike będzie teraz dodatkowo wybuchać obszarowo do maksymalnie 5 targetów. Ice Comety będą przywoływać ogniowe meteory, zatem granie z talentem Ice Comet będzie obowiązkowe. A na koniec wszelkie obrażenia ogniowe, jakie będziemy zadawać, będą dodatkowo podpalały wrogów z 15% efektywnością ich obrażeń w formie doty Ignite. Jest to zatem bardzo uniwersalne drzewko, z którego będziemy mogli korzystać w wielu scenariuszach, zarówno PvE jak i PvP, o świetnym wizualnym aspekcie łączenia ognia z lodem i potencjalnie ogromnym burście, gdybyśmy chcieli rzucić w krótkim odstępie czasu pod rząd 2 Ray of Frosty, a co zatem idzie 2 Comet Stormy i 2 meteory. Spellslinger to drzewko, w którym będziemy pasywnie rzucać dodatkowe lodowe odłamki do naszych speli Frostbolt, Flurry oraz Ice Lance, które będą zwane dalej Ice Splinterami. Głównym założeniem będzie granie wokół talentu Spellfrost Ticklings, który to będzie redukować cooldown Frozen Orba za każde wygenerowane splintery. Będziemy zatem chcieli tworzyć buildy, które będą zarówno wzmacniać Frozen Orby, jak i Ice Lance oraz generować jak najwięcej freezing stacków do rozbijania, dlatego że głównym źródłem tworzonych splinterów będzie talent Force of Will, co powodować będzie niezłą produkcję splinterów podczas rozbijania freezingu na wrogach za pomocą Ice Lance'y, co zaraz przedstawię w rozdziale o rotacji AOE. Ponieważ w tym filmie nie będziemy mówić, co jest lepsze, a co gorsze, bo koniec końców się to zwykle sprowadza do tuningu. Wszelkie przedstawienia są przykładowe, aby przedstawić to, czy gameplay jest dla kogoś potencjalnie zabawny i satysfakcjonujący, czy też nie. Zacznijmy sobie od symulacji rajdowej, czyli potraktujmy sobie naszego słupa jako single target bossa w rajdzie. W tym przykładzie zaprezentuję wam, jak może wyglądać gameplay w drzewku Frostfire, czyli w skrócie będziemy sobie rzucać ognio-lodowe spele, aby wyciągnąć z nich największą efektywność bardziej niż z samej mechaniki Shatter. Aby tego dokonać, skorzystamy sobie m.in. z talentu Glacial Shatter, aby nasz Glacial Spike wysadzał Shatter staki, które będziemy generować z dużej ilości rzucanych Frostfire Boltów. Do tego jako Frostfire musimy obowiązkowo wybrać Comet Storm, aby móc rzucać ogniowe, lodowe salwy meteorów po każdym Ray of Frostie, zbijając w ten sposób praktycznie wszystkie freezing staki. Opener Frosta będzie tak naprawdę prosty. Zaczniemy sobie od rzucenia Glacial Spike'a, ponieważ skoro Icicle nam się teraz pasywnie generują, to na początku walki powinien być zawsze dostępny. Potem rzucimy sobie Flurry, żeby nie siedzieć na max charge'ach, a następnie Frozen Orb, aby dostać m.in. buff Permafrost Lances, z którego skorzystamy za chwilę, rzucając Ray of Frosta, co dobije nam maksa stacków freezingu, po którym rzucimy nasze kometometeory i wszystko zbijemy. Po wykonaniu takiego openera będziemy się stosować do zasady zwanej priorytetu speli, których to nigdy nie będziemy chcieli marnować zarówno stacków, jak i cooldownów oraz ich charge'ów. Frozen Orb powinien być zwykle rzucany w połączeniu Ray of Frosta, sytuacyjnie można nawet i 2 razy pod rząd, byleby skorzystać z buffa orbowego zwiększającego nam damage zadawanego shatteru, a nie będzie lepszego sposobu na sprawne shatterowanie staków niż poprzez combo Ray of Frost i komety. Będziemy rzucać instant Frostfire Bolty i Flurry, tak by nigdy nie siedzieć na 2 charge'ach. To samo z prokami Fingers of Frost, Ice Lance'y. Będziemy je rzucać w taki sposób, aby nie pozwolić na siedzenie na 2 dostępnych prokach, co by nie marnować potencjalnego trzeciego, skoro stakuje się do 2. Pamiętajmy, że prok Fingers of Frost powoduje, że nie zbijamy w ten sposób shattera, dlatego poza Glacial Spike'iem będziemy musieli czasem rzucić Ice Lance, gdyby to staki dochodziły zbyt wysoko. A skoro chcemy zminimalizować ilość koniecznych castów Ice Lance'y, skorzystamy sobie z talentu Thermal Void, który po każdym proku Brain Freeze pozwoli nam zshaterować od razu 8 staków zamiast 4. Kolejnym tematem będzie przykładowa rotacja AOE, czy też build grany potencjalnie pod Mythic Plusy. W tym przypadku zagramy drzewkiem Spellslinger, czyli skupimy się na mocnym skracaniu cooldownu naszego Frozen Orba poprzez jak największej ilości generowanych splinterów, dzięki talentom takim jak Spellfrost Ticklings, Whiteout oraz Force of Will. Aby tego dokonać, wybierzemy sobie wszystkie możliwe talenty, które zwiększą nam zarówno generację freezingu, jak i efektywność shatterowania ich naszym Ice Lance'em. Korzystamy sobie zatem z Glacial Chill, aby nasz Glacial Spike generował jeszcze więcej staków. Talent Spellslingera Attuned Familiar da nam dobry powód, by zagrać z naszym wodnym kompanem, którego raczej warto wziąć w dungowym środowisku, chociażby po jego dodatkową Frostnowę. Skoro chcemy zbijać freezing staki Ice Lance'em, to w tym wypadku nie weźmiemy Comet Stormu, aby nie zbijało to naszych staków w ten sposób. Możemy natomiast użyć Splintering Ray, co pozwoli naszemu Ray of Frost freezować również pobliskie targety w AOE. Na deser, skoro będziemy często bić w AOE oraz posiadać częsty dostęp do Orba, Freezing Rain pozwoli nam na instant casty Blizzarda, póki Orb będzie aktywny, które oczywiście również będziemy rzucać. W tym gameplayowym wariancie nie będziemy koniecznie łączyć naszego Ray of Frosta
z Frozen Orbem z racji różnic cooldownowych, bo zwyczajnie będziemy starać się go rzucać w jak najbardziej korzystnym dla nas scenariuszu, na podstawie ilości bitych targetów oraz tego, ile mają aktualnie freezing stacków, tak by jednak potwory nie umierały z nimi, zanim zdążymy je wysadzić. A na koniec z ważnych udogodnień to dzięki talentowi Splitting Ice nasz Ice Lance stanie się takim trochę mądrym autocastem, ponieważ na swój drugi cel priorytetyzuje ten z największą ilością stacków freezingu, dzięki czemu nie musimy ręcznie przełączać celów, próbując nie zmarnować stacków. Możemy bić główny cel, a lanca będzie sama wysadzała resztę. Frostmag w PvP będzie podobnie jak w PvE operował wokół zarówno bursta Ray of Frost, jak i gromadzenia stacków freezingu, żeby tworzyć burstowe okna i kogoś zbić w krótkim czasie, a nie jak kiedyś podczas dużo dłuższego cooldownu Icy Veins. Jest to owszem plus, ale z drugiej strony musi teraz o wiele bardziej uważać na wrogie interrupty, ponieważ przerwany Ray of Frost nas bardzo zaboli. Ponadto Frostmage dalej posiada takie świetne PvP talenty jak No Drift, co pozwoli nam agresywnie wejść w mele przeciwników i zestunować ich po kilku sekundach, co stworzy nam potencjalnie agresywne okno do użycia Ray of Frost oraz Command Combo. Frost Bomb, czyli bomba, która wybuchnie na naszym celu po 5 sekundach, zadając duże obrażenia, idealne do sparowania z dużą ilością wysadzonych stacków freezingu. W przypadku, gdyby wrogi healer miał ją ściągnąć z kumpla Dispelem, dostaniemy wtedy darmowy proc Brain Freeze, co możemy mądrze wymusić, gdybyśmy mieli to połączyć z rzuconym przez nas CC, takim jak np. Polymorph czy Frost Nova. Oraz Ice Wall, co odetnie line of sight przeciwnikom, a przede wszystkim zwykle wrogim healom, żeby musieli albo ją najpierw zbić, albo obejść dookoła, tworząc w ten sposób kolejne śmiertelne combo. Miejmy tylko na uwadze, żeby się to nie obróciło przeciwko nam, gdy ją źle postawimy, bo efekt nie działa tylko i wyłącznie na wrogu. Set bonusy potrafią czasem nas zmusić do wybierania pewnych talentów w zależności od bonusów danego sezonu. W przypadku pierwszego sezonu Midnight nasz set wzmocni obrażenia od Flurry o 10% oraz da 10% szans na to, że Flurry da nam jeden stack Fingers of Frost, podczas gdy czterokręściowy bonus zwiększy obrażenia Shattera. Taki bonus sprawdzi się tak naprawdę w każdym granym buildzie i scenariuszu jako Frostmage, zatem nie wpłynie to realnie na wybór konkretnych talentów specjalnie pod bonus setowy. Koniec końców dla większości, nazwijmy to competitive graczy, ostateczny wybór granych speków i talentów sprowadzi się zapewne do ich tuningu, czyli co realnie będzie robić większy DPS według zebranych przez community danych. Frostmage w Midnight dostał największy rework tego speka od lat. Zamiast kastowania na zmianę Frostbolt, Flurry i Ice Lance dostaliśmy nowy, bardzo interaktywny zasób, pozwalający nam na wprowadzenie tematycznego elementu bursta, czyli coś, z czego Frostmage raczej nie słynął, a przynajmniej nie w The War Within. Chociaż nie są to poziomy wysadzania, jakie oferuje Fire albo Arcane, bo jego profil damage'owy aż tak burstowy nie będzie, gameplay oraz mechanika speka jest teraz na tyle elastyczna, że spek powinien się odnaleźć w większości scenariuszy zarówno PvP, jak i PvE bez posiadania jakichś mega oczywistych wad. To powinno być świetną informacją dla wszystkich miłośników grania Frostmage'em. Spek ode mnie dostaje 3 taczki i zapowiada się na świetnego kandydata na maina w Midnight, zarówno dla miłośników tematyki mroźnego maga, jak i dla osób poszukujących nowych kasterskich wrażeń. Jeśli macie jakiekolwiek pytania związane ze specjalizacją albo klasą, zapraszam na mojego Discorda Kwiatów Cebuli, bo mimo, że ja nie jestem jakimś topowym graczem, to obecni tam lepsi ode mnie, zawsze chętnie odpowiadają na pytania i bardzo chętnie pomogą. Jak się podobało, to zostawcie łapkę pod filmem, bo pozwala mi to docierać do większej ilości osób, którzy może jednak stwierdzą, że ten World of Warcraft Retail wcale nie jest taki zły. Dzięki, pa pa!